Witam, dzisiaj jestem tutaj przy drzewkach owocowych i zbieram mumie owoców, konkretnie tutaj z wiśni. I od późnej jesieni, kiedy tylko drzewa zrzucą liście, można zaobserwować na nich właśnie takie pozostałości owoców. Najczęściej są one zasuszone, pomarszczone, dlatego też nazywa się je mumiami. No i na tyle twarde, że ich rozkład zaczyna się dopiero w następnym sezonie wegetacyjnym, czyli teraz podczas nadchodzącej wiosny i latem, kiedy będą dodatkowo uwalniane właśnie z tych mumii zarodniki grzybów. I mamy tutaj marzec, wczesna wiosna i te wszystkie wichury, które przeszły zimą w lutym, w żaden sposób tutaj tym mumiom w cudzysłowie nie zaszkodziły, czyli ich z tego drzewka nie strąciły. Takie to jest paskudztwo wytrzymałe. A obrazowo można je określić taką bombą chorobotwórczą, która tylko czeka na dogodne warunki, aby właśnie rozsiać te zarodniki grzybów. I właśnie zimą, kiedy mamy dobry dostęp do drzewek, powinniśmy takie owoce usuwać. Najczęściej mumie owoców można spotkać na drzewkach pestkowych, szczególnie na śliwach, ale tak jak w moim przypadku tutaj również na wiśniach, również także na jabłoniach oraz gruszach. No i oprócz tego, że takie mumie są właśnie zakażone chorobami grzybowymi, to są również znakomitym miejscem zimowania różnych szkodników, czyli można powiedzieć, że mamy wtedy podwójny problem. No i nie ma znaczenia, czy one wiszą na drzewie, czy też zrzucił je wiatr i leżą na ziemi, bo powinniśmy wszystkie wyzbierać, z drzewa zerwać, spod drzewka wyzbierać i zniszczyć, wyrzucić do śmietnika, spalić, ewentualnie zakopać gdzieś bardzo głęboko, ale z dala właśnie od sadu. Bo pozostawienie właśnie takich mumii na drzewie może skutkować zaatakowaniem owoców i nie tylko na wiosnę i latem przez choroby grzybowe. I na przykład te choroby grzybowe na gruszach i jabłoniach powodują brunatną zgniliznę drzew ziarnkowych, która najczęściej właśnie występuje na owocach po długich opadach deszczu. Również atakuje kwiaty, a nawet pędy oraz gałęzie. Porażone pędy i gałęzie po prostu zamierają. A z kolei na wiśniach, czereśniach, morelach, śliwach, brzoskwiniach, a nawet na leszczynie właśnie te patogeny powodują chorobę zwaną brunatną zgnilizną drzew pestkowych. I najczęściej wtedy następuje porażenie wierzchołka pędu, a później całego pędu. I wyraźne objawy wczesnej infekcji są również widoczne na przykład na kwiatach wiśni, które zasychają, ale nie opadają, czyli podobnie jak te mumie, stając się właśnie źródłem następnej infekcji, która gdzieś będzie później porażała drzewko, a w szczególności właśnie owoce. No i właśnie co zrobić, aby takim chorobom grzybowym zapobiec? I tutaj najważniejsza jest higiena drzew. Tak jak wspomniałem, usuwamy wszystkie mumie z drzewa i spod drzewa. Niestety największy problem jest taki, że jeśli już zauważymy jakieś mumie na drzewie, to prawdopodobnie całe drzewo było w jakimś stopniu zakażone, bądź jest zakażone, bo mumie na drzewie to właśnie jeden z objawów jakiejś choroby grzybowej. A po usunięciu mumii dobrze jest dodatkowo drzewko opryskać jakimiś preparatami grzybobójczymi, na przykład miedzianem, a samo opryskanie, a na przykład pozostawienie mumii na drzewie niestety nic nie da. Także regularne przycinanie i przerzedzanie korony drzew powoduje lepszy dostęp światła, a także lepszy ruch powietrza wewnątrz korony, co skutkuje ograniczeniem właśnie występowania chorób grzybowych. Więc teraz wiosną, robiąc jakieś porządki w ogrodzie, w sadzie, warto te drzewka owocowe dobrze obejrzeć, sprawdzić, czy właśnie nie ma takich mumii i zebrać je, zanim przyjdzie wiosna, przyjdzie pogoda, która pozwoli właśnie na rozsianie zarodników tych chorób grzybowych. A tutaj właśnie po zebraniu, dzisiaj jest akurat dobra pogoda, bo temperatura jest na plusie, słonecznie, wiaterek jest minimalny. Zaraz biorę się za opryskanie właśnie tutaj drzewek miedzianem. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.